Cześć, Mateusz z tej strony i zapraszam Was dzisiaj na moje podsumowanie nowości zegarkowych 2023 roku. Skorzystam tutaj z takiego popularnego szablonu tier list i będę oceniał każdą z premier. Znaczy nie każdą, bo siłą rzeczy nie zawarłem wszystkich nowości zegarkowych, jakie wyszły w tym roku, bo było ich zwyczajnie w świecie zbyt wiele. Skupiłem się na zegarkach, które coś wnoszą do danej linii modelowej, coś więcej niż tylko nowy kolor tarczy, odcinając przy tym te dwa skrajne segmenty rynku. Ten ultra luksusowy, jak i ten bardziej budżetowy. Na pierwszy ogień idzie H-Moser NC Pioneer 40 mm i dla mnie to od razu ląduje w kategorii A. Jego większego brata miałem, uwielbiałem, nie pasował na mój nadgarstek, dlatego bardzo czekałem na jego mniejszą wersję. Co prawda nie jestem przekonany co do koloru i także cena wydaje się troszkę przesadzona jak na to, co dostajemy. Aczkolwiek zegarek ciągle jest na mojej liście zakupowej i nadal waham się, czy czekać dalej na kolejne tarcze, na inne kolory tarczy, czy może jednak pójść w tym kierunku. Świetny zegarek, fajna premiera. Solidne A. Christopher Ward Moonglow. Ostatnie wcielenie faz księżyca od Christophera Warda. Tym razem pozbawione wszystkiego, co mogłoby być zbędne na tarczy. Jest wyłącznie księżyc, wskazówki i tarcza z awenturynu. To również wędruje do A. Następnie mamy Rolex 1908, no dość zaskakujący zegarek, którego trochę nikt się nie spodziewał. Ponadto z przeszklonym deklem ukazującym mechanizm. Co prawda tego zegarka jeszcze nie widziałem i na pewno go nie kupię. Nie wyobrażam sobie wydania takich pieniędzy na Rolexa, kiedy za te same kwoty można Patka dostać, Lange, Breguet, można dostać Vacherona. Niemniej z punktu widzenia klienta Rolexowego, a umówmy się, Rolex to trochę stan umysłu i ludzie kupujący Rolexa, stojący w kolejkach po Submarinerach, gdy dorosną w końcu do tego, że kolekcja nie musi składać się z samych sportowych zegarków na stalowym kajdanie i będą chcieli pójść w coś bardziej eleganckiego, zapewne będą też chcieli zostać wewnątrz marki i sięgną po propozycję od Rolexa. Dlatego dla mnie to jest SK. Kolejny zegarek z innej beczki, Mido Multifort Big Date. Zaskakująca premiera, bardzo zaskakująca. Mido nigdy nie było w obrębie moich zainteresowań, ale ten zegarek przykuł moją uwagę. Wygląda fajnie, fajny gumowy pasek dostępny. Big Date też nie jest komplikacją, którą możemy dostać w tych pieniądzach. Przymierzyłem go w salonie, bardzo pozytywne wrażenia co do jakości. Dla mnie solidne A. Tudor Black Bay 54. I cóż tu można rzec? Kolejny Black Bay, kolejnym mniejszym rozmiarze. Może dało się nudniej, ale nie wiem w sumie jak. To jest solidne D. Nowe piloty od Zenita w całkowicie nowym designie, wersja time only, wersja chronografu z dużą datą. Jedna z ciekawszych premier mijającego roku. Świetny, świeży, nowy design. Ja bardzo lubię, gdy na rynku pojawia się coś nowego, nie tylko kolejne wariacje na temat tych samych modeli. Dlatego Zenity lądują na szczycie. Lange Odyseusz chronograf. No ja nie jestem fanem tego zegarka. Chronografu nie mierzyłem wersję tą podstawową. Bardzo niefajnie leży na nadgarstku moim zdaniem. Ponadto są to zegarki, które są trudno dostępne nawet dla bardzo dobrych klientów Lange z dużą historią. A mimo to są trudności z zapisaniem się na listę. Dla mnie to taka wirtualna premiera. Niby wyszedł, ale nie dla śmiertelników. Dlatego D.
Tudor Pelagos FXD chronograf. No myślę, że jest to ciekawa oferta, a przede wszystkim w dość dobrej cenie. W środku mamy mechanizm chronografu od Breitlinga. Wszystko w kopercie Pelagosa FXD. Myślę, że to jest bardzo fajny sportowy zegarek. B. Następny w kolejce Yachtmaster w tytanie i to jest kolejne zaskoczenie od Rolexa. Jeśli spotkaliśmy się wcześniej, czy to na grupach facebookowych, czy na Instagramie, to wiecie, że ja fanem Rolexa absolutnie nie jestem, ale uważam tegoroczne premiery, przynajmniej te dwie nowości 1908 i tytanowego Yachtmastera za naprawdę świetne kroki w bardzo dobrym kierunku. Yachtmaster na ten moment wydaje mi się najbardziej narzędziowym zegarkiem w ich całym katalogu. Dlatego również SK. Frederic Constant Big Day Power Reserve. Myślę, że gdybyśmy dostali ten sam zegarek od jakiejś uznanej marki z historią, kosztowałby przynajmniej 2 razy tyle. Dla mnie nie jest to jakiś porywający design, aczkolwiek doceniam tą ofertę cenową przede wszystkim. B. Skoro przy cenach jesteśmy, to dość droga propozycja od Louis Vuitton, stanowiąca chyba początek nowej drogi dla tej marki, nowej drogi w zegarmistrzostwie. Mnie osobiście się ten zegarek bardzo podoba, fajny mechanizm, fajny projekt koperty. Jest to taki trochę powiew świeżości, nie odgrzewanie tego samego dżentowego kotleta. Aczkolwiek i cena, i marka trochę ostudzają mój entuzjazm, dlatego C. Kolejny na liście Longines Hydro Conquest GMT. Longines do swojego flagowego divera dodał komplikację GMT i w tym wydaniu podróżniczym, czyli takim, który pozwala indywidualnie nastawiać wskazówkę godzinową, nie tą wskazówkę 24-godzinową. I fajnie, że rozszerzają kolejne linie o tę komplikację, która w ostatnich latach zdaje się być szalenie popularna. Aczkolwiek ceny tych nowych Longinesów trochę wyrywają z butów, mówiąc wprost. I kwestia ceny padnie także w przypadku oceniania kolejnych zegarków na tej liście, kolejnych Longinesów, a także zegarków innych marek. Chciałbym tylko zaznaczyć, że ja poruszając temat ceny, nie odnoszę się do moich jakichś wyimaginowanych cen, ile dany zegarek powinien kosztować, czy też ile kosztował kilka lat temu i co się zmieniło. Odnoszę się do rynku. Mówiąc o cenie, odnoszę się do konkurencji, odnoszę się do tego, co za tę kwotę można dostać. I pod tym względem Longines jeszcze budzi troszkę moje wątpliwości. Markę lubię i szanuję, zegarki bardzo mi się podobają, ale ceny są trudne na ten moment. Hydro Conquest GMT ląduje w grupie B. Hermes H08 chronograf monopusher. No to idzie prosto do S. Nie wiem, czy potrzebuję tutaj coś dodawać. H08 to moim zdaniem jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, świeży design w zegarkach w ostatnich latach. Upchanie tam jeszcze chronografu z monopusherem bez niszczenia całego designu, no wielkie brawa dla marki. Seiko Prospex GMT. I podobnie jak Longines, Seiko ostatnio też pakuje funkcję GMT gdzie się da. W tym wypadku jest to diver w kopercie Marine Mastera. Świetny zegarek, dla mnie troszkę zbyt błyszczący, ale z drugiej strony cena jest całkiem uczciwa. Dla mnie ta premiera to Chopard Alpine Eagle XPS. I tak powinien wyglądać Alpine Eagle od samego początku. Miałem problem z tymi zegarkami ze względu na taki bardzo podstawowy mechanizm. Chopard potrafi w mechanizmy jak mało kto i do takiej pełnej legitymizacji tego zegarka jako alternatywy dla choćby Royal Oaka brakowało mu porządnego mechanizmu i to właśnie miało miejsce. Ja sam osobiście nie jestem fanem tych łososiowych tarczy, czekam na kolejne modele, aczkolwiek tę premierę oceniam bardzo wysoko, to jest S. Tissot Sideral
Fajne, kolorowe, letnie zegarki w kopercie z włókna węglowego, będące nawiązaniem do ich modelu z lat 70., który zdaje się był z włókna szklanego. Ja osobiście posiadam model żółty, bardzo go lubię. Nic specjalnego, ale dość rozsądnie wycenione. B. JLC Reverso Chronograph i myślę, że to jest jedna z głośniejszych i ciekawszych premier tego roku. A co ważne, JLC nie zabił ceną przy tym modelu. Jeden z zegarków, który bardzo chciałbym kiedyś posiadać, to jest S. Tutaj zrobię małą zamianę, bo zanim powiem o Baltiku, to chciałbym wspomnieć o Studio Underdog. Nie wiem, czy kojarzycie Studio Underdog. Ze 2 lata temu wypuścili bardzo ciekawy zegarek z chronografem oparty o chiński mechanizm, który zdobył spore uznanie wśród entuzjastów. Długo czekaliśmy na drugie wcielenie, na drugi model od tej małej marki, no i dostaliśmy, aczkolwiek ja uważam, że to jest krok w bardzo złym kierunku. To jest krok w kierunku wysokich cen, w kierunku szwajcarskiego mechanizmu, bo wpakowali tam selitę. I mimo, że to jest fajny, kolorowy zegarek, ale żeby kupować fajne, kolorowe zegarki, które absolutnie nie nadają się na daily, które są uzupełnieniem kolekcji, to najlepszą motywacją do kupienia takiego fajnego, kolorowego zegarka jest jego cena, a ten model jest po prostu drogi. Moim zdaniem to jest zmarnowany potencjał. C. I po drugiej stronie mamy Baltika, który zdaje się doskonale rozumieć, gdzie są jego mocne strony. Wypuścił Field Watche Baltic Hermetic oparte o Miyotę, kosztujące bardzo uczciwie, w super ciekawym designie z zastosowaniem takich elementów, bloków luminowych na tarczy. Świetnie świecą, świetnie wyglądają, fajne kolory, fajnie dopasowane paski. Dla mnie A. Patek Philippe Calatrava Pilot Chronograph Travel Time. Chyba tak się nazywa ten zegarek. No dość długa nazwa, dużo tutaj komplikacji upakowanych. No ja się cieszę przede wszystkim, że Patek nie zaniechał rozwijania tej linii pilotów po tym dość chłodnym przyjęciu, jaki miał na rynku. Ludzie zarzucali Patkowi, że odnoszą się do dziedzictwa, którego nie posiadają, że nigdy nie produkowali pilotów i dlaczego nagle zaczynają. To uważam, jest totalną bzdurą. Fajnie, że to robią. Ten zegarek to taki solidny średniak B. Tag Heuer Carrera Chronograph Glassbox. No jedna z ciekawszych premier moim zdaniem w tym roku. Tak w ogóle ma całkiem niezły okres ostatnio. Co wypuszczą, to mi się podoba. Ten zegarek podoba mi się ze wszystkich chyba najbardziej. Też fajna jakość wykonania, fajny rozmiar. Dla mnie to jest jedna z lepszych premier w tym roku. Wędruje do grupy S. Kolejny zegarek Mosera, Streamliner w wersji z mikrorotorem i małą sekundą. Troszeczkę mniejszy niż jego podstawowa wersja i troszeczkę chudszy. I szczerze, to jest jeden z najładniejszych zegarków w tym roku, ale jego cena to jest jakaś abstrakcja. To jest na ten moment jeden z najdroższych zegarków tego segmentu. A jakby to ująć delikatnie, wspominałem już o tym przy Pioneer. Moser to nie jest ta jakość wykończeń mechanizmu, którą ja bym chciał widzieć w takim przedziale cenowym. Nie wiem, czy wiecie, ale AP dostaje dużo batów od takich zegarkowych nerdów za to, że ich mechanizmy nie są wykończone do standardów Patka lub Lange. Gdyby AP wypuściło coś z mechanizmem tak wykończonym, jak to jest w Moserach, to dopiero by była awanturka. O ile zegarek wygląda absolutnie zjawiskowo, tak ze względu na tę odklejoną cenę B. Kolejnym jest Raymond Weil
który wygrał tegoroczne GPHG w kategorii tych zegarków budżetowych i no przyznam, nie wiedziałem, że ten zegarek istnieje. Raymond Weil nigdy zbyt dobrze mi się nie kojarzyły i no to jest sukces tej nagrody, to muszę przyznać, bo zainteresowałem się tym zegarkiem i przyznam, że wygląda fantastycznie. Czy ta nagroda zmieni odbiór marki wśród ludzi takich jak ja czy wy? Nie wiem, ale zegarek podoba mi się bardzo i oceniam go na A. Hamilton Khaki Field Expedition, czyli jedna z głośniejszych premier Hamiltona w tym roku i takich, które zebrały wyłącznie pozytywne recenzje, aczkolwiek ja uważam, że ten zegarek jest zbyt błyszczący i za drogi. Znowu, kwestia ceny to jest odniesienie do rynku. Ten zegarek jest wykończony dość słabo, błyszczy się, ponieważ obróbka jest bardzo powierzchowna i to mnie od niego zwyczajnie w świecie odrzuciło. Jeżeli to miał być taki Field Watch, to pod tym względem może tylko na pasku. Na bransolecie nie bardzo. Generalnie ta premiera mocno średnia, dla mnie C. Omega Planet Ocean Dark Grey GMT. Bardzo nijaki zegarek, kosztujący absurdalne pieniądze. To jest D jak dla mnie. IWC Chronograph 41 w ceramice i nie chodzi mi tutaj wyłącznie o tego niebieskiego, bo IWC zaczął wypuszczać te kolorowe ceramiczne chronografy w końcu w mniejszym rozmiarze, aczkolwiek oszukują troszkę, to nie jest 41 mm, ten zegarek ma 42 mm, jest grubszy od swojego stalowego odpowiednika, czego ja totalnie nie rozumiem. Droższy też jest, to IWC w końcu, to ceramika. To bym jeszcze przebolał, aczkolwiek ten wzrost wymiarów, to spuchnięcie, dla mnie to jest C. Kolejny Longines, Legend Diver 39 mm i ten zegarek powinien być już dawno temu wypuszczony. Legend Diver to jeden z fajniejszych projektów takich retro diverów na rynku. Ale 42 i 36 mm to żaden wybór. To były zbyt daleko od siebie oddalone te średnice i ciężko było dobrać zegarek dla kogoś o takim średnim nadgarstku jak ja. Wypuszczając to w 39 mm myślę, że zgarną dużo potencjalnych zainteresowanych Tudorami Black Bay 58. Zresztą cena jest też bardzo podobna. To znowu temat longinowy. Ceny no niestety spuchły nam tak samo jak grubość pilotów IWC w ceramicy. Niemniej Legend Diver 39 to jest A. No i kolejny Longines. Nie ostatni, nie. Już myślałem, że ostatni, ale jeszcze jednego mam w zanadrzu. Longines Spirit Zulu 39 mm, czyli mniejsza wersja ich zegarka GMT, ich pilota GMT. Znowu troszkę droga, aczkolwiek no, doceniam wypuszczenie na rynek 39 mm wersji tego zegarka. Dla mnie to jest B. Omega Speedmaster Super Racing, czyli Speedy z nowym mechanizmem, który pozwala na osiąganie jeszcze większej dokładności. Spoko, fajnie, że Omega cały czas pracuje nad rozwojem mechanizmów, aczkolwiek ten zegarek mi się nie podoba. Czekam na wprowadzenie tego mechanizmu do innych modeli. Tę premierę oceniam na C. Beaver Watch. Ja wiem, że miałem tutaj nie zawierać zegarków kosmicznie wycenianych, aczkolwiek dlatego zrobiłem wyjątek, ponieważ po tej premierze spodziewałem się bardzo dużo. Jakoś miałem nadzieję, że Jean-Claude Biver po raz kolejny zatrzęsie tą branżą i pokaże, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ale rolę Beavera to chyba Christopher Ward przejął, albo Matt Edition.
pokazując, że da się kosmiczne zegarki zaproponować ludziom za rozsądne pieniądze. I ja na to właśnie liczyłem. Tego się po Beaverze spodziewałem, że nie usiądzie na laurach, tylko po raz kolejny spróbuje wstrząsnąć tą branżą, ale nie. Oni wybrali najprostszą drogę, jaką mogli wybrać. Stworzyli najdroższy zegarek, jaki potrafili stworzyć, wynajęli do tego najlepszych podwykonawców, jakich da się wynająć i nie oglądając się zupełnie na budżety, stworzyli kilka sztuk zegarka, który i tak się sprzeda, bo choćby nazwisko go sprzeda, ale dla mnie to jest jedno z największych rozczarowań ostatnich lat i oczywiście ląduje na samym dole. Zin T50, czyli tytanowa wersja udanego modelu U50, fajnego, cienkiego divera, który nadal posiada 500 metrów wodoszczelności. Cena, kolejny raz muszę ten temat poruszyć, cena jest wyższa znowu niż modele U50. To są terytoria cenowe Longines, to są terytoria cenowe Tudora i o ile uważam, że Zin dostarcza ponadprzeciętne toolwatche i takie nieudające niczego innego, tak trudno mi nie dostrzec, że te zegarki są po prostu zbyt drogie. To jest C. Kolejny raz zawarłem pilota Zenita, to on już został oceniony, wraca do S. Breguet w wersji z repetierem minutowym, czarną emalią i złotą kopertą. To jest kolejny wyjątek. Wybaczcie, musiałem go tutaj zawrzeć, bo jest tak piękny, że nie umiałbym go pominąć. To jest oczywiście SK. Dam go na sam przód. Nie żeby to miało jakieś znaczenie, ale niech tu będzie. Dobra, dotarliśmy do prawdziwego potwora. Patek Philippe Aquanaut z rocznym kalendarzem. I to jest takie paskudztwo, że brak mi słów. On wygląda jak, nie wiem czy kojarzycie takie chamskie podróbki, jak jakiś ten Rolex Day-Date z fazami księżyca, gdzie ewidentnie poniosło tych podrabiających zegarki. I ja serio myślałem, gdy zobaczyłem to zdjęcie, że to jest jakiś wynalazek z Chin czy Turcji, który ktoś odnalazł i dzieli się tym dla beki. Absolutne brzydactwo. D. Ale przed Beaverem oczywiście. Christopher Ward The 12 idzie prosto na sam szczyt. Jakość wykonania, cena, design. Dla mnie tu się wszystko zgadza. Breguet Type 20 w wersji cywilnej, w wersji wojskowej. No długo przyszło nam czekać na nowe chronografy od tej manufaktury i no ta premiera była zaskakująca. Trochę się łajna wylało ze względu na datę na godzinie 4:30. Nie wiem, ja mam wrażenie, że ten team antydata to czasami po prostu imię zasad będzie walczył z każdą datą, a jak jeszcze nie daj Boże data jest na 4:30, to już jest grzech ciężki. Mnie się te zegarki bardzo podobają, mają świetny mechanizm i dobre ceny. Nie jestem przekonany co do kolorów lumy na indeksach i wskazówkach i w jednym i w drugim. Ta premiera dla mnie bardzo na plus, to jest A. No i mamy kolejnego mojego ulubieńca IWC Engineer, czyli odświeżamy gentowego kotleta i robimy to bardzo dobrze. No udało im się, tak, wizualnie to jest bardzo fajny zegarek, ale kosztuje 2 razy więcej niż ich pilot Mark 20 z tym samym mechanizmem, tak samo wykończony. Na dodatek ta zagrywka ze sprzedawaniem go wyłącznie w butikach i tworzeniem tej sztucznej niedostępności być może miała jakoś tą cenę usprawiedliwić, ale to jest żart. Ten zegarek to żart. I jeżeli coś może z Beaverem konkurować w tym roku, to tylko inżynier. Rado Anatom. Dość świeża premiera. Ja myślę, że branża zegarkowa potrzebuje
poważnych, takich mechanicznych zegarków, które będą podgryzać designową niszę Apple Watcha. Nie wiem, czy wcześniej ktoś o tym nie pomyślał, czy po prostu to się nie sprawdziło, ale Apple Watch namieszał w kwestii designu również. Brakuje na rynku zegarków tak wyglądających. Ktoś, kto chciałby alternatywę dla Apple Watcha, mechaniczną alternatywę, która wygląda podobnie, nie ma zbyt wielkiego wyboru. Rado myślę, że tutaj zrobiło dobrą robotę, te zegarki wyglądają świetnie, aczkolwiek nadal jest to Rado i nadal jest to zwykła ETA w środku i nadal ta cena jest bardzo wysoka jak na to, co dostajemy, więc no wyżej niż B bym tego nie postawił. Następny mi się tutaj Swatch pokazuje, ale zostawię go na koniec. Grand Seiko Tentagraph, tak? Chyba tak się to nazywało. Pierwszy mechaniczny chronograf Grand Seiko i jest nudny jak flaki z olejem. D. Ja nawet musiałem sobie przypomnieć, jak on wygląda. Musiałem serio znaleźć w necie zdjęcie i przypomnieć sobie, jak on wygląda, bo nie pamiętałem. To jest chyba najlepsza recenzja tego designu. Longines Chronograph Flyback. Zegarek ze stoperem typu Flyback w tych pieniądzach? No bardzo proszę, super. Ale jak zobaczyłem grubość tego zegarka, która wynosi chyba ponad 17 mm, o ile dobrze pamiętam, to totalnie dyskwalifikuje. Nie rozumiem, jak można takie zegarki wypuszczać. To jest absurdalnie gruby zegarek i z tego tytułu ląduje jako D. No i na koniec mamy perełkę. Swatch w kolaboracji z Blancpain wypuścił kolejny plastikowy zegarek, kolejny po zeszłorocznym Moonswatchu zrobionym wspólnie z Omegą, tym razem z automatycznym mechanizmem. Zegarek inspirowany diverami 50 Fathoms w całkiem fajnych kolorach i nie mogę siebie tutaj oszukiwać. Mi się te zegarki cholernie podobają. Uważam, że wyglądają świetnie i za tę cenę to nie jest taki zły deal. I ja bym ten zegarek dał wysoko, tak czy siak, bo on mi się podoba. Ale ze względu na to, ile zamieszania ta premiera zrobiła, jaki zbiorowy ból dupy wystąpił co po niektórych, ile było zabawy z tym wszystkim, nie mogę go dać nigdzie indziej jak na sam szczyt mojej tabelki. Pamiętajcie tylko proszę, że to jest wyłącznie moja opinia i nie bierzcie jej pod uwagę przy dokonywaniu wyborów. Zegarek ma podobać się wam i tylko wam, nie jakiemuś randomowemu kolesiowi z internetu. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.